Jezus umiał. Wodę wina jest. A śnieg to co? Rysy zimą. Szczyt owiany legendą. W pewien sposób wręcz mistyczny. Kiedyś samo stwierdzenie wejść na rysy zimą budziło we mnie strach. Na początku marca tego roku to stwierdzenie stało się wyzwaniem. Żyjemy tylko raz, a żeby żyć swoje wymarzone życie, potrzeba odwagi do pokonywania swoich własnych granic. Jednak nie można tego robić na hura. Do rzeczy przełomowych należy się przygotować, podejść do nich poważnie i liczyć się z wyzwaniami, jakie mogą na nas czekać. Ale jeśli nie spróbujemy, nigdy się nie dowiemy. Nie idąc do przodu, tylko stoimy w miejscu. Ruszamy z Palenicy Białczańskiej asfaltową drogą do Morskiego Oka. Drogi raczej wszystkim dobrze znanej. Zwłaszcza tym osobom, które planują wejście na rysy. Więc bez sensu ją tutaj relacjonować, zwłaszcza ciemną nocą. Siemka. Hej. Idziemy dzisiaj na rysy. Jesteśmy już w Morskim Oku, w schronisku. W sumie 5:30, wyszliśmy 3:20. Całe życie się w sumie człowiek uczy, bo ile razy tutaj przychodziłam, tak wcześniej było zamknięte. A teraz się okazało, że tu się da wejść od tyłu. I to jest mega git. No więc herbatka. Zachary ma racje żywnościowe, tak? Jak we wojsku. I to jest posiłek. Fajne, bo to jest małe i sprasowane. Smak już taki trochę jak karton gips. I to jest Znaczy posiłek, nie to zjadłem jak on się kiedyś, nazywa? ale... Jak on się nazywa? Jakiś symbol miała, nie pewnie. NRG 5, jakoś tak. Ja mam raczej standard. Spoko, ale jak nie zjemy, to jeszcze przez 25 lat jest zacny do życia. Także nasze dzieci mogą to jeść. No nie wygląda zachęcająco. No dobra. Nie wygląda. 6. Po 6. Rano. Rano. I ruszamy. Ruszamy na rysy. Mamy już jasno, w miarę, w sumie bardzo. I mamy panoramę z Morskiego Oka. Mnich, który już zrobiliśmy w końcu. Było. Oh yeah! Dalej. Mięgusz, wielki, pośredni, czarny, przełęcz pod Chłopkiem. Bardzo fajna trasa swoją drogą. A my ruszamy tam, na rysy. Damy radę? Nie, no chyba nie ma wyboru. Nie ma wyboru, nie ma odwrotu. Drugi raz mam okazję iść po stawie, jeziorze w Tatrach, zamarzniętym, ale w sumie to jest takie dość stabilne, bo jak szłam ostatnio, to było na 5, to była już chyba połowa marca, to ono już było takie popłynne. To jest bardzo stabilne. A tu jest? Tu koło siebie. Tak jest. I skrócik jest bardzo przyjemny, nie trzeba robić tutaj dookoła, tylko faktycznie cyk. Po przejściu tafli Morskiego Oka czeka nas wejście na czarny staw pod rysami. Może się wydawać, że to nic szczególnego, ale jest to pewnego rodzaju preludium do tego, co czeka nas aż do samej przełączki pod rysami, czyli większą część drogi na rysy. No ale co to takiego? Duże przewyższenie, naprawdę duże, na krótkim, naprawdę krótkim odcinku, co nam daje bardzo duże zmęczenie i bardzo duży wysiłek. Generalnie chodzę bez kijków,
Ale wejście na czarny staw pod rysami zimą, bez nich, niemożliwe. Czarny staw pod rysami to bardzo dobre miejsce na drugie śniadanie przy niesamowitych widokach. To tutaj czeka nas ostatnia względnie płaska prosta. Z krócikiem przez taflę stawu. Potem już tylko do góry. Godzinka 7. Jesteśmy na czarnym stopie pod rysami. Ludzi trochę idzie. Trochę idzie. Są ładne, są ładna pogoda. Jest ładna pogoda. Ten szocik wchodzi. Jest ładna pogoda i jest weekend. Więc siłą rzeczy trochę tych ludzi będzie. Warunki są też idealne, bo jest jedynka lawinowa. Dawno nie padało, więc jest bezpiecznie. Jest wydeptane z tego co widać. Wiadomo gdzie iść, ale generalnie idziemy tam. Nadbulery są. Tak jak te rudki. I do góry. Jak te rudki. Tak jest. Zachary, ty sobie robisz przypomnienie lawinowego od tego? No nie no, zgubiłem gdzie jest motylka. Przed chwilą czułem jak mi wypadał. Spoko, ja... Taki, szukamy. A skąd ty A masz? ja nabiłam, patrz! Ale beka. Ja zgubiłam To moje... oddawaj! Ja zgubiłam moje motylki jakieś 200 metrów od morskiego oka. Szłam cały czas z takimi, co jest generalnie tragedią. Nie polecam tych kijków z Decathlonu, bo się wykręcają te. Zachary zgubił, a ja Ja zabrałam. chodzę, no patrz. szukam i się śmieję ze mnie. A ja patrzę, co ja tu mam, Jezu! Ale przecież to było tak mało prawdopodobne. Mamy szczęście, czyli to będzie dobry dzień. To będzie bardzo dobry dzień. Tak, mieliśmy dobre warunki, mieliśmy wręcz idealne warunki. Jedynka lawinowa, dobrze związany śnieg, stabilna pokrywa śnieżna, praktycznie zerowe zachmurzenie, delikatniutki mrozik na początku, praktycznie bezwiecznie, ale... No właśnie, ale... Warunki to jedno, szczęście to drugie. Mamy teraz już tylko do góry. Tylko do góry. Coraz bardziej stromo, coraz bardziej męcząco. Ale clue, według mnie, to jest iść jednostajnie, a nie zatrzymywać się co chwila, bo to jeszcze bardziej męczy. No ale to tylko taki mój sposób jakiś. Ale warun mamy tak idealny. Idealny. Wiatr. Sypuje śnieg. Niesamowite. Robi się taki wodospad śnieżny. No tak. I teraz zaczyna się zabawa z podejściem. Będzie ona trwać jeszcze dość długo. Co więcej, będzie się robić coraz bardziej ambitna. Bo wraz ze zwiększającą się wysokością nad poziomem morza zwiększać się będzie stromizna, którą musimy pokonywać. Początkowo wygodniej jest iść z kijami. Jednak wraz ze wzrostem nachylenia stoku należy zmienić sprzęt na czekan. Bo wystarczy, że poślizgnie się nam noga, a nachylenie samo sprowadzi nas na sam dół. A jak już o sprzęcie mowa, w co należałoby się wyposażyć, żeby czuć się bezpiecznie wchodząc na rysy? Totalny basic to oczywiście raki, czekan i kask. Jednak idąc na tą trasę, gdzie zagrożenie lawinowe jest duże, warto pomyśleć o ABC lawinowym. Nie jest to tani sprzęt, ale istnieje możliwość wypożyczenia.
co według mnie jest bardzo rozsądną opcją. My mieliśmy ze sobą jeszcze sprzęt do asekuracji lotnej, jednak nie przydał nam się, bo warunki były przyjazne. Jednak fajnie mieć takie coś w zapasie. Jest coraz bardziej stromo. Jest coraz więcej ludzi. Ale jest coraz piękniej. Sporo jeszcze wchodzenia przed nami, ale zaczyna być fajnie, widać gdzie idziemy. Tutaj nie wiem, czy widać, dość stromo, dość bardzo stromo i w prawo tam będzie przełączka pod rysami, a potem już tylko zabawa ze wspinaczką. Bardzo fajna droga, mi się bardzo podoba. Zacharemu się dobrze idzie, co jest niespotykane. Ale mi się też dobrze idzie, o dziwo. Myślałam, że będzie się gorzej szło. Najgorzej to się wchodziło na morskie oko. Prawda. Tu jest udeptany ślad, są schodki praktycznie. Jest piękna pogoda. Jest super. Został nam tutaj atak na przełączkę. No to nas trochę pewnie szarpnie. No ale już za sobą mamy sporo. No i morskie oko przede wszystkim. No, na morskie oko się długo idzie i tak nie fajnie. Później przez te zamarznięte morskie oko się fajnie szło. Przez czarny też się fajnie szło. No i tu już było takie strome, ale takie... Ale i tak fajne, lepiej. konkretne. I tak lepiej niż na morskie. Tak, Trochę zaczyna wiać, więc no, możemy. up robimy. Na morskim jest takie to nachylenie dziwne. Ani to ostre, ani to słabe. I asfalt. No nic, ruszamy. Oczywiście z tym morskim okiem to tak pół żartem, pół serio. Droga na morskie oko nie może równać się z trasą na rysy w żadnym wymiarze, a co dopiero zimą. Jednak niezaprzeczalne jest to, że trasa z Palenicy jest mega nudna, mega monotonna i mega męcząca. Dlatego fajną opcją jest spanie w schronisku. Jednak nigdy nie było to dane. Ale zawsze zazdroszczę rano ludziom, których spotykam w schronisku i oni dopiero wstają, piją ciepłą kawę, gdy ja mam w nogach już tą nieszczęsną trasę na morskie oko. Część trasy, która przebiega w tak zwanej rysie, jest najbardziej zagrożona lawinami. Nawet przy takich warunkach, jakie nam się trafiły, widać było, jak co chwilę zsypywał się śnieg po zboczu z prawej strony, ale też z samej rysy. Wystarczyło, że ktoś zrzucił pacę śniegu. Nieraz taką pacą oberwałam w głowę. I przy wchodzeniu, i przy schodzeniu. Zacharemu nawet najprawdopodobniej od takiego właśnie uderzenia pęknął kask. Więc jest to zdecydowanie miejsce, gdzie należy zachować szczególną ostrożność i mieć oczy z tyłu głowy.
zmęczenie. Ale ostatnie metry. Przełączka w prawo i szczyt. Sama końcówka podejścia przed częścią wspinaczkową trasy daje w kość. Naprawdę daje w kość. Dlaczego? Otóż dlatego, że mocno tu wieje, nachylenie zmienia się do tego stopnia, że musimy już w inny sposób używać czekana. No i po trzecie jest to końcówka, czyli już mamy trochę za sobą. Ale widoki za chwilkę wynagrodzą cały ten trud. Checkpoint. To tutaj zaczyna się prawdziwa przyjemność. Tutaj zaczyna się radość ze zdobywania dachu Polski. Trochę wspinaczki i całkiem inaczej człowiek funkcjonuje na szlaku. Przynajmniej ja tak mam. Ta część drogi na Rysy ma całkiem inny charakter niż to, co mamy już w nogach. Teraz przyda się obycie z ekspozycją i chłodna głowa. Dla nas akurat łańcuchy się odsłoniły, więc stanowiły spore ułatwienie. Jednak przy zimowej aurze nie jest to takie oczywiste. Bez dostępnych łańcuchów przejście tego fragmentu byłoby zdecydowanie trudniejsze. Po dotarciu na polski wierzchołek mamy jeszcze dosłownie paręnaście metrów na szczyt słowacki. Jednak w zimowych warunkach należy bardzo uważać, gdzie stawiamy stopy, bo wytwarza się tutaj niebezpieczny nawis, którego nadszarpnięcie mogłoby się skończyć tragicznie. No i jest stop. Słowacki. Polski. Jest idealnie. No i kochani, mamy szczyt. Szczyt jak szczyt, obiad mam. Tak, Zachary ma obiad jakiś wojskowy, kolejny. Dropło nam suszarki. Nie wiem co to za chemia, to jakiś energetyk w Zaczniesz formie potem tabletek. świecić chyba. A, zapałki nam dali. Weszliśmy o 11:30. Ładnie. Dokładnie. Bardzo fajny czas. Zachary się bardziej jara swoim jedzeniem niż szczytem. No ale co kto lubi, prawda? Nie wiem co zjadę. Słuchaj, to jest do zamieniania śniegu w wodę. Tak, szkoda, że nie we wino. Śniegu w wino to akurat nic nie ma. Jezus umiał. Wodę w wino, a nie śnieg. A śnieg to co? No, To no nie, śnieg to, nie co? to nie takie proste, zamień sobie. Aha. No i teraz zostało zejść w dół. Ale plusy zimy są takie, że... Co zrobimy, Zachary? Zjedziemy sobie. Tu pozjazd zrobimy. Tyle ile się da, nie od początku, ale zaoszczędzimy czas. Mam nadzieję, I że siłę. ludzi nie będzie za dużo. To. No, Tak, poczekam. jak będą ludzie, to słabo, żeby zjeżdżać. Tak. Poczekamy jeszcze trochę. Trochę się przeludni. Miejmy nadzieję, że już nikt nie będzie wchodził. No bo teraz trochę jeszcze ludzi jest. Generalnie w ogóle było dość sporo ludzi. Ale tak, w granicach tolerancji.
pokazuję, tam jest ludzi. Jest sobota, pogoda już od dawna mówili, że będzie ładna, więc... No. Więc i tak nie jest źle. Więc gorzej niż teraz się raczej nie trafi No, nie jest źle. nikomu. Nie jest źle. To nie jest świnica w sierpniu, o. Tak, weszliśmy. Top osiągnięty. Jednak trzeba jeszcze bezpiecznie wrócić. Trzeba bezpiecznie zejść. A tutaj każdy nieprzemyślany krok może skończyć się tragicznie. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że zejście tego ostatniego fragmentu przed szczytem jest cięższe niż jego zdobycie. Ale potem przed nami już tylko przyjemność. Znaczy tylko w dół. Jednak nie do końca jest to takie kolorowe. Nawet przy lawinowej jedynce i cudownych warunkach śnieg jest kopny. Przy każdym kroku dość spore pace śnieżne lecą w dół, a my możemy bardzo łatwo polecieć w dół razem z tymi pacami. Dawaj szybko i jedziemy na dół. Jedziemy na dół? Jedziemy. Oh yeah. Tak, nikogo nie ma tam. Dobra, jedziesz pierwszy? Ha! Siemanko, podsumowanie rys zimowych. Według mnie, według nas, najgorsza część tej trasy to była droga do Morskiego Oka. No nie, no męcząca była i taka niewdzięczna. No straszna, straszna. Ale generalnie, no mieliśmy super warunki, bo mieliśmy jedynkę lawinową. Nie było opadów cały tydzień i było mega git. Ukopane stopieńki tak naprawdę, potem się zjechało. Krótka wspinaczka i dość łatwa. A co tam było chyba trudniej niż, znaczy na pewno było trudniej do Morskiego Oka, no ale tam No już była tak, jakakolwiek motywacja, bo było widać cel. No tak, A a to to było jest takie takie, chodzenie dla chodzenia. No. Więc generalnie jak się zastanawiacie, to fajnie jednak sobie spać w Morskim Oku, o ile to jest możliwe, bo wiadomo jak to jest z noclegiem tam. Ale generalnie mega super trasa, szybki potem zjazd na dupce. W sumie nie taki super szybki, ale nie zmęczyliśmy się. Ja przynajmniej się nie czuję jakaś zmęczona. Nie. Ale to też o te energetyczne. Tak, I to dużo jest zależy odkrycie. od pogody. Tak, wszystko. Jak jest fajny śnieg, to się stopnie robią i po prostu idzie się jak po schodach. Tak. A jak czasami gdzieś zboczyłem i był taki nieudeptany jeszcze przez ludzi, to No taki puch to już... o wiele gorzej się idzie. Myśleliśmy też w weekend, w No, sobotę. Było Więc było trochę udeptane ludzi też. i było tu udeptane. No ale tak W tygodniu później pewnie iść, bez udeptanego to o wiele trudniej. No. ale iść później, jak już ludzie zaczynają schodzić też słabo, bo ten śnieg się robi taki kopny i już nie ma tych stopni, tylko idzie się w puchu takim No i zjeżdżają rozkopanym. ludzie Nie odpowiedziałem. trochę, Nie trochę po odpowiedziałem. schodach, trochę nie. No No, to schodzą po tych schodach, to że one się osypują i z czasami to. tak. Rano jak wszyscy wchodzą, To jest super. To jest naprawdę super. może na 20 wchodzących osób widzieliśmy jedną schodzącą, to fajne były te stopnie Tak i się było. przyjemnie wchodziło. Pozdrawiamy pana Zbyszka, który podszedł do mnie na szlaku, powiedział, że gdzieś tam się poznajemy, zbiliśmy pionę i generalnie bardzo miło. To jest zawsze bardzo miłe, bardzo fajnie. No i jest jedna strata z tej wycieczki, mianowicie moje kijki. Jakby ktoś znalazł kijki, takie no... To nie oddawajcie, były i tak słabe. W sumie tak. To niech służą, niech służą. Dobra, wszystko chyba? Chyba wszystko. Polecamy, jak ktoś jest obyty z ekspozycją, z chodzeniem zimowym i nie boi się wyzwań, to fajnie wyjść z takiej strefy komfortu, bo
Dużo jest w głowie, a jak ktoś ma doświadczenie, to fajna przygoda. Tylko uważać na warunki i czekać. I to wszystko. Pa!